Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Klaudia i dzisiaj zapraszam Cię do mojego szydełkowego świata, a dokładnie do trzeciej części obrusa okrągłego. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim nowym subskrybentom. Cieszę się bardzo, że ze mną jesteście. No i dziękuję, że dołączyliście do tej mojej małej społeczności i mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Życzę Wam wszystkim przyjemnego szydełkowania, a tymczasem przechodzimy do wykończenia tego 30 rzędu. 31 rzędu, tak, myśmy już na 31 byli. Przerobiłam 3 ostatnie słupki, no i teraz musimy ten rządek wykończyć, oczywiście w trzecie oczko łańcuszka początkowego, który zastępował nam pierwszy słupek. I przechodzimy do rzędu 32 i rozpoczynamy go od 3 oczek łańcuszka, które zastępują nam pierwszy słupek, a następnie robimy jeszcze 6 oczek łańcuszka i ponownie tutaj będziemy przerabiać półsłupki, z tym, że tutaj mamy ten pierwszy krótki łuk, to ten łuk pomijamy, zostawiamy go po prostu wolny i wbijamy się pod kolejny, tutaj gdzie były te 4 oczka łańcuszka i robimy półsłupek. Następnie 3 oczka łańcuszka i półsłupek w to samo miejsce. Teraz 4 oczka łańcuszka i ponownie łańcuszek z 3 oczek pomijamy i wbijamy się tutaj pod ten kolejny, który robiliśmy z 4 oczek i robimy półsłupek. 3 oczka łańcuszka i półsłupek w to samo miejsce. 4 oczka łańcuszka i ponownie mały łuk pomijamy, wbijamy się pod ten kolejny i przerabiamy półsłupek. 3 oczka łańcuszka i półsłupek pod to samo miejsce. I to powtarzamy, kochani, przez cały ten łuk, czyli teraz 4 oczka łańcuszka, pomijam jeden i wbijam się pod kolejny łańcuszek i półsłupek. 3 oczka łańcuszka i półsłupek i powtarzam przez cały ten motyw. I ten ostatni łuk, który nam tutaj został, pozostawiamy nieprzerobiony. Następnie robimy 6 oczek łańcuszka. I tak jak tutaj były 4 słupki, to nadal robimy 4, czyli w każdym słupku po jednym słupku. No i znowu 6 oczek łańcuszka i pomijamy pierwszy łuk i wbijamy się w drugi i robimy półsłupek. 3 oczka łańcuszka i półsłupek pod ten sam łuk. 4 oczka łańcuszka i ten łańcuszek pomijamy, wbijamy się w kolejnym. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia. Powtarzamy to do końca tego rzędu. I ponownie jestem na końcu tego rzędu. Zrobiłam 3 ostatnie
słupki i musimy wykończyć ten rząd oczywiście w trzecim oczku łańcuszka, który zastępował nam tutaj pierwszy słupek i wykonujemy oczko ścisłe. Przechodzimy do rzędu 33 i rozpoczynamy go od 3 oczek łańcuszka, które będą zastępowały pierwszy słupek, a następnie 8 oczek łańcuszka. I tutaj ponownie przerabiamy tego ananaska. No i znowu pomijamy ten pierwszy łuk i wbijamy się w kolejnym, robimy półsłupek, 3 oczka łańcuszka i półsłupek pod ten sam łuk, czyli powtarzamy to, co było w poprzednich rzędach. Teraz 4 oczka łańcuszka, pomijamy mały łuk, wbijamy się pod ten dłuższy i robimy półsłupek, 3 oczka łańcuszka i półsłupek pod ten sam łuk. No i powtarzamy to przez wszystkie te łuki. I teraz 8 oczek łańcuszka. I ponownie tutaj, gdzie były 4 słupki, robimy po jednym słupku w każdym słupku. I już powtarzamy teraz ten motyw, czyli 8 oczek łańcuszka, pomijamy mały łuk, wbijamy się pod kolejnym i robimy półsłupek, 3 oczka łańcuszka, półsłupek pod ten sam łuk, 4 oczka łańcuszka, pomijamy jeden łańcuszek, wbijamy się pod kolejnym i robimy półsłupek. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia, czyli de facto robimy to samo, co w poprzednim rzędzie, tylko tutaj mamy zmniejszoną ilość tych łuków. Tutaj liczmy tam, gdzie mamy 4 oczka łańcuszka. Ja sobie może wezmę drugie szydełko, to mamy 1, 2, 3, 4, 5 i 6, czyli tych, gdzie mamy 4 oczka łańcuszka, to tych łuków mamy 6, a tutaj zamiast 6 oczek łańcuszka mamy 8. No i to powtarzamy do końca tego rzędu. I ponownie jest na końcu tego rzędu. Zrobiłam tutaj 3 słupki i teraz musimy wykończyć ten rząd i kończymy go oczywiście w trzecim oczku łańcuszka, który rozpoczynał ten rząd, a zastępował pierwszy słupek oczkiem ścisłym. Przechodzimy do rzędu 34 i rozpoczynamy go od 3 oczek łańcuszka, które będą zastępowały pierwszy słupek, a następnie nawinięcie i wykonujemy jeden słupek pod ten pierwszy łuk. Następnie 7 oczek
tutaj ponownie przerabiamy ananaska, czyli pierwszy łuk pomijamy, wbijamy się w kolejnym i wykonujemy półsłupek, 3 oczka łańcuszka i półsłupek w tym samym miejscu, 4 oczka łańcuszka, pomijamy jeden łuk, wbijamy się pod kolejnym i półsłupek, 3 oczka łańcuszka, półsłupek pod ten sam łuk, 4 oczka łańcuszka, półsłupek pod kolejny łuk i to powtarzamy przez te łuki. I oczywiście ten ostatni łuk pozostawiamy nieprzerobiony. Teraz 7 oczek łańcuszka. Nawinięcie. I pierwszy słupek przerabiamy tutaj pod łukiem. Następnie te 4 słupki robimy po jednym słupku. I za tymi słupkami pod łańcuszkiem jeszcze robimy też słupek. I teraz 7 oczek łańcuszka. Pomijamy jeden mały łuk, wbijamy się w tym z 4 oczek łańcuszka i wykonujemy półsłupek. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia, czyli jedna zmiana. Łuki przerabiane tak samo, a zmiana następuje na łańcuszku, ponieważ robimy 7 oczek i dokładamy po jednym słupku na łukach plus te 4, aby tu nam wyszło 6 słupków. No i to powtarzamy do końca tego rzędu. Jestem już na końcu tego rzędu. Przerobiłam tutaj te słupki i pozostało wykończyć ten rząd i wykańczamy go oczywiście w trzecim oczku łańcuszka, który rozpoczynał ten rząd, a zastępował pierwszy słupek i robimy oczko ścisłe. Aby rozpocząć rząd 35, przechodzimy o jedno miejsce w lewo oczkiem ścisłym i robimy najpierw 3 oczka łańcuszka, które będą zastępowały pierwszy słupek, a następnie pod łańcuszkiem robimy 2 słupki. 7 oczek łańcuszka. I ponownie pomijamy krótki łańcuszek, wbijamy się w tym dłuższym z tych 4 oczek i robimy półsłupek. 3 oczka łańcuszka, półsłupek pod ten sam łuk, to już tutaj znacie. 4 oczka łańcuszka, pomijamy jeden łuk, wbijamy się pod kolejnym, 3 oczka łańcuszka i półsłupek w to samo. Przerabiamy do końca tego motywu. Teraz oczywiście tutaj będziemy mieć o jeden ten dłuższy łuk mniej. I teraz ponownie 7 oczek łańcuszka.
nawinięcie i teraz pod łańcuszkiem robimy 2 słupki. Tutaj przez te 6 słupków po jednym słupku, czyli w każdym słupku robię słupek. I pod łańcuszkiem jeszcze 2 słupki. 7 oczek łańcuszka. Pomijamy pierwszy łuk i wbijamy się w kolejny. I to jest, kochani, motyw tego rzędu. Powtarzamy to do końca tego okrążenia. I jestem ponownie na końcu tego rzędu. Przerobiłam tutaj ostatni słupek. No i teraz musimy wykończyć ten rząd. No i robimy to oczywiście w trzecim oczku łańcuszka początkowego, który zastępował nam pierwszy słupek, i wykonujemy oczko ścisłe. Przechodzimy do rzędu 36 i rozpoczynamy go od 3 oczek łańcuszka, a następnie tu, gdzie mamy te 2 słupki, robimy po jednym słupku, czyli przerobiłam w pierwszym 1, robię w drugim. I teraz tutaj na łuku musimy zrobić też jeszcze 2 słupki. I teraz 7 oczek łańcuszka. I wbijamy się pod drugi łuk, czyli pierwszy pomijamy i w drugi, to co było w poprzednich rzędach. 3 oczka łańcuszka i półsłupek pod ten sam łuk. 4 oczka łańcuszka, pomijamy jeden łuk, wbijamy się pod kolejny półsłupek. 3 oczka łańcuszka, półsłupek pod ten sam łuk. 4 oczka łańcuszka, pomijamy znowu jeden i wbijamy się pod kolejnym. 3 oczka łańcuszka i pod ten sam łuk półsłupek. 4 oczka łańcuszka, pomijamy jeden łuk i wbijamy się pod ten dłuższy i półsłupek. I jeszcze 3 oczka łańcuszka i półsłupek pod ten sam łuk. No i teraz tutaj, kochani, mamy 3 te dłuższe łuki. Sobie sprawdzam. Tak, 3, dobrze. I teraz ponownie 7 oczek łańcuszka. Nawinięcie i znowu na łuku robimy 2 słupki. I teraz tutaj, gdzie mamy przerobione słupki, musimy zrobić jeszcze tylko przez 4. Czyli wbijam się w tym pierwszym słupku napotkanym i robię słupek. Wbijam się w kolejnym słupku napotkanym i robię słupek. I jeszcze 2. Pięć oczek łańcuszka, nawinięcie i teraz 2 słupki pozostawiamy puste i wbijamy się w trzeci. I tutaj zobaczcie, też wyjdą 4 przerobione słupki, czyli słupek w słupek. I 2 słupki jeszcze pod łuk. I ponownie 7 oczek łańcuszka i półsłupek pod ten dłuższy łuk, czyli znowu ten pierwszy łuk malutki pominęłam. No i tutaj już motyw ananaska, czyli to jest, kochani, motyw tego okrążenia. Na ananaskach robimy ananaski, wychodzą 3 te dłuższe łuki.
Tutaj 7 oczek łańcuszka, 2 słupki w łuk, 4 słupki w każdy przerobiony w słupek, 5 oczek łańcuszka, 2 słupki pomijamy i tu ponownie 4 słupki plus 2 na łuku. I to powtarzamy do końca tego rzędu. I ponownie jestem na końcu tego rzędu. Już te rządki dużo trwają. I musimy wykończyć ten rząd oczywiście w trzecim oczku łańcuszka początkowego, który zastępował nam pierwszy słupek oczkiem ścisłym. Jak to wykończymy, to jeszcze Wam pokażę ten poprzedni rządek. Tutaj po przerobionym łańcuszku powinniście zrobić jeszcze jeden słupek, tak żeby tutaj też zostały 2 wolne. Aby przejść do rzędu 37, musimy się przesunąć o jedno oczko w lewo i teraz tutaj robimy 3 oczka łańcuszka i tutaj w te 3 słupki po jednym słupku. Ponownie pod łańcuszkiem jeszcze robimy 2 słupki. Siedem oczek łańcuszka. Pomijamy mały łańcuszek, wbijamy się w ten z 4 oczek i robimy półsłupek. 3 oczka łańcuszka i półsłupek pod ten sam łuk. 4 oczka łańcuszka, pomijamy mały łuk, wbijamy się pod ten dłuższy półsłupek, 3 oczka łańcuszka, czyli powtarzamy to, co było poprzednio. Teraz 4, pomijam, wbijam się pod ten łuk dłuższy, 3 oczka łańcuszka i ostatni półsłupek tutaj. Teraz tutaj mamy już tylko 2 te długie łuki, 7 oczek łańcuszka, nawinięcie, no i ponownie pod łuk robimy 2 słupki, i teraz przez raz, 2, 3, 4 słupki po jednym słupku, tak aby te 2 ostatnie zostały nieprzerobione. Drugi, trzeci i 4. 5 oczek łańcuszka, nawinięcie i tu mamy łańcuszek z 5 oczek, to albo wbijamy się pod łańcuszek, albo w środkowe oczko tego łańcuszka, czyli w trzecie, i robimy słupek. 5 oczek łańcuszka, nawinięcie, tutaj pomijamy pierwsze 2 słupki, wbijamy się w trzeci i przez te kolejne 3 słupki robimy jeszcze po słupku. I 2 słupki tutaj pod łańcuszek. Siedem oczek łańcuszka. Ten łańcuszek pomijamy, wbijamy się w kolejnym i robimy półsłupek. I to jest, kochani, motyw tego rzędu. Czyli łańcuszki przerabiamy tutaj na ananasku tak jak były. Tu dokładamy 2 słupki, 4 przerabiamy, 2 zostają wolne. Tu 5 oczek łańcuszka, słupek w środkowe oczko i odwrócony schemat, czyli 5 oczek łańcuszka, 2 słupki pozostawiamy nieprzerobione, 4 słupki i 2 na łuk. No i to powtarzamy do końca tego rzędu. I
ponownie jestem na końcu tego rzędu. Zrobiłam tutaj ostatni słupek, ten na środku łańcuszka. No i teraz, aby wykończyć rząd, musimy zrobić 5 oczek łańcuszka. I wbijamy się w trzecie oczko łańcuszka, który rozpoczynał ten rząd, a zastępował pierwszy słupek. Oczkiem ścisłym oczywiście. Przechodzimy do rzędu 38 i aby go rozpocząć, musimy przejść o 2 oczka w lewo, czyli na pierwszym słupku robię oczko ścisłe, w drugim oczku robię oczko ścisłe i teraz robimy 3 oczka łańcuszka i tu, gdzie mamy teraz te 3 słupki, robimy po jednym słupku. Na łańcuszku, czyli de facto pod nim, znowu robimy 2 słupki. Siedem oczek łańcuszka. Pomijamy krótki łańcuszek, wbijamy się pod ten dłuższy, robimy półsłupek. 3 oczka łańcuszka i półsłupek pod ten sam łuk, 4 oczka łańcuszka, pomijamy ten jeden łańcuszek, wbijamy się pod tym kolejnym i robimy półsłupek, 3 oczka łańcuszka, półsłupek pod ten sam łuk, coś mi tu nie wyszło. Jednak wyszło, po prostu popatrzyłam nie na ten rząd, już się wystraszyłam, ale dobrze, tu ma być jeden ten długi łańcuszek. I teraz, kochani, 7 oczek łańcuszka. Nawinięcie. I teraz znowu pod łańcuszkiem robimy 2 słupki. I teraz przez 4 słupki, czyli tutaj te 2 i te 2, po jednym słupku. I teraz 5 oczek łańcuszka i ponownie w środkowe oczko łańcuszka wykonujemy słupek, pięć oczek łańcuszka, pomijamy te 2 oczka łańcuszka, pomijamy słupek, pomijamy 2 oczka łańcuszka i tu ponownie w środkowym się wbijamy i robimy słupek. Pięć oczek łańcuszka, pomijamy 2 słupki, wbijamy się w trzecim i robimy słupek. Przez te 3 słupki jeszcze po jednym słupku, czyli już powtarzamy motyw tego rzędu. I tu pod łańcuszkiem jeszcze 2 słupki. To jest, kochani, motyw tego okrążenia. Tutaj ma być 1 długi i 2 krótkie łańcuszki. Dokładamy tutaj 2 słupki, tu przerabiamy 4, 2 pozostawiamy nieprzerobione, 5 oczek łańcuszka, słupek w środkowe oczko, 5 oczek łańcuszka, słupek w środkowe oczko, 5 oczek łańcuszka i ponownie 2 pierwsze słupki pomijamy i tutaj przez te 4 robimy po jednym słupku i 2 słupki na łańcuszku. No i to powtarzamy do końca tego rzędu.
znowu jestem na końcu tego rzędu, przerobiłam tutaj ostatni słupek. No i teraz tutaj też musimy wykonać 5 oczek łańcuszka. Ja sobie muszę tylko tę serwetkę, ten obrus troszeczkę ułożyć, bo on mi spada. 5 oczek łańcuszka i zakończamy w trzecim oczku łańcuszka, który rozpoczynał ten rząd, oczkiem ścisłym. Przechodzimy do rzędu 39 i teraz, kochani, musimy przejść o 2 słupki w lewo. Tak, przez pierwszy robię oczko ścisłe, przez drugi robię oczko ścisłe i teraz 3 oczka łańcuszka, które będą zastępowały pierwszy słupek i w tych 3 słupkach jeszcze po jednym słupku. I na łuku ponownie robimy jeszcze 2 słupki. I teraz 7 oczek łańcuszka. I pomijamy krótki łuk, wbijamy się pod ten dłuższy, on tutaj ostatni już został i robimy półsłupek. 3 oczka łańcuszka, półsłupek pod ten sam łuk, 7 oczek łańcuszka, nawinięcie i najpierw pod łańcuszkiem robimy 2 słupki. I teraz przez 4 słupki po jednym słupku. I teraz będziemy powtarzać te słupki, które tutaj były, tylko teraz już będziemy mieć 4, tak? 4? Nie. Raz, 2, 3. 3 będziemy mieć. Tak, zgadza się, 3. Czyli 5 oczek łańcuszka, nawinięcie i znowu odszukujemy środkowe oczko łańcuszka, czyli trzecie i robimy tutaj słupek. Pięć oczek łańcuszka i ponownie na kolejnym łańcuszku w środkowym oczku robimy słupek. Pięć oczek łańcuszka i na kolejnym łańcuszku w środkowym oczku robimy słupek. 5 oczek łańcuszka, 2 słupki pozostawiamy wolne i w trzecim przerabiamy słupek. Przez kolejne 3 słupki po jednym słupku. Pod łańcuszkiem 2 słupki. Siedem oczek łańcuszka i półsłupek pod ten dłuższy łuk. Tak, i to jest, kochani, motyw tego okrążenia, czyli tutaj jedyna zmiana taka, że wykonujemy jeden krótki łuk, a tutaj dochodzi nam jeden jeszcze dodatkowy słupek. No i powtarzamy to do końca tego rzędu. Jestem już na końcu tego rzędu, zrobiłam ostatni słupek i tutaj nie wykańczałam jeszcze, ponieważ tutaj troszeczkę będzie wykończenie inne. Nie będziemy robić 5 oczek łańcuszka, a robimy 2 oczka łańcuszka, nawinięcie,
I tutaj, gdzie mieliśmy 3 oczka łańcuszka, które zastępowało pierwszy słupek, to w to trzecie oczko się wbijamy i przerabiamy słupek. I teraz przechodzimy do rzędu 40 i rozpoczynamy go od 3 oczek łańcuszka, które będą zastępowały pierwszy słupek, a następnie jeszcze 5 oczek łańcuszka. No i nawinięcie. I teraz będziemy tutaj wykonywać słupki. Pomijamy ten pierwszy, czyli 3 oczka łańcuszka i pomijamy drugi słupek i wbijamy się w trzecim, tak żeby znowu tutaj 4 słupki przerobić razem. Mamy pierwszy, czyli jeszcze tutaj przez te 3 słupki po jednym słupku. Pod łukiem robimy 2 słupki. I teraz robimy 3 oczka łańcuszka. I od razu przechodzimy na ten kolejny długi łuk. To tutaj ten króciutki pomijamy i zahaczamy się o ten długi. I tutaj robimy 2 słupki. I teraz ponownie tutaj 4 jeszcze przez 4 słupki. I teraz 5 oczek łańcuszka i znowu te słupki tu pomijamy 2 oczka łańcuszka i w tym środkowym się wbijamy i robimy słupek. 5 oczek łańcuszka, nawinięcie i znowu słupek tu pomijamy, 2 oczka łańcuszka pomijamy i w trzecim robimy słupek. 5 oczek łańcuszka, pomijamy znowu i w środkowym robimy słupek, czyli to, co było tutaj w tych poprzednich rzędach, i jeszcze raz to samo. Pięć oczek łańcuszka. I pomijamy pierwsze 2 słupki, wbijamy się w trzecim, robimy słupek przez 3 kolejne słupki po słupku. I pod łańcuszkiem 2 słupki. I znowu 3 oczka łańcuszka. Pomijamy ten malutki tutaj łuk i zaczepiamy się od razu na tym długim i robimy 2 słupki. No i ponownie przez 4 kolejne słupki po jednym słupku. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia, czyli znowu nam tutaj dochodzi jeden słupek. Widzicie, tutaj mieliśmy 1, tutaj były 2, tu 3, a teraz są 4. No i tutaj taka zmiana, że nad tym króciutkim łukiem są 3 oczka łańcuszka, no a tutaj dalej przerabiamy po 6 tych słupków, 2 na łuk i 4 w słupki. No i ten motyw powtarzamy do końca tego okrążenia. I dotarłam do końcówki tego rzędu. Zrobiłam tutaj przed zakończeniem ostatni słupek i tutaj znowu musimy wykończyć w ten inny sposób, czyli robimy 2 oczka łańcuszka, nawinięcie do słupka,
I tutaj, gdzie mieliśmy 3 początkowe oczka łańcuszka, to w trzecim tym oczku się wbijamy i wykonujemy słupek. Przechodzimy do rzędu 41 i ponownie rozpoczynamy go od 3 oczek łańcuszka, które będą zastępowały pierwszy słupek. Ja Was muszę troszeczkę przesunąć. O! Bo wtedy uciekam Wam troszeczkę z kamerki. I teraz 5 oczek łańcuszka rozdzielających, nawinięcie i tutaj, gdzie mamy 5 oczek łańcuszka, to w to środkowe się wbijamy i robimy słupek. Pięć oczek łańcuszka i teraz ponownie pomijamy 2 słupki i w trzecim przerabiamy słupek. Przez te kolejne 3 słupki robimy po jednym słupku. Tu, gdzie były 3 oczka łańcuszka, to pod tym łańcuszkiem robimy 3 słupki. I ponownie przez tutaj 4 kolejne słupki po jednym słupku. I te 2 ostatnie pozostawiamy nieprzerobione. I teraz 5 oczek łańcuszka, nawinięcie, no i w trzecim oczku łańcuszka przerabiamy słupek. I tutaj znowu będziemy mieć o jeden ten słupek więcej, czyli na tym motywie za każdym razem te 5 oczek łańcuszka i słupek w środkowe oczko następnego łańcuszka. I znowu 5 oczek łańcuszka. I przechodzimy do następnego łuku. I słupek. I jeszcze raz to samo. I 5 oczek łańcuszka. I znowu 2 słupki pomijamy i wbijamy się w trzecim. I robimy słupek. No i tutaj już powtarzamy nasz motyw przez te 3 słupki jeszcze po słupku. No i teraz pod łańcuszek 3 słupki. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia. Już się ta serwetka, co ja z tą serwetką? Już się ten obrus robi bardzo duży. Tutaj podejrzewam, że ten rząd to będzie rząd, w którym będę musiała doczepić kolejny kordonek, bo mi tyle zostało. I słuchajcie, tutaj Wam właśnie chciałam powiedzieć, są 2 metody, jak to zrobić. Albo po prostu, jeżeli by Wam się skończył kordonek na słupkach, to możecie po prostu słupek wykończyć, no i zaczepić się nową nitką w kolejnym jakby słupku. Albo możecie sobie związać 2 niteczki razem i przerabiać dalej, a potem te 2 wystające końcówki wrobić w tył robótki. Ja powiem, że jeszcze nie wiem, jakiej metody użyję, ponieważ nie wiem, do którego momentu mi tego kordonka starczy. Może być tak, że starczy mi na cały ten rząd, a może być tak, że będę w trakcie tego rzędu doczepiać nowy kordonek. Ale myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę, że można zastosować obydwie metody w zależności od tego, jaką właśnie Wy preferujecie.
Czyli wracając jeszcze do naszego 41 rzędu, dochodzą nam 3 słupki tutaj na tym łuku z 3 oczek łańcuszka i 1 słupek. Czyli teraz tutaj mamy raz, 2, 3, 4, 5 tych słupków oddzielonych 5 oczkami łańcuszka. No i znowu spotkamy się na końcu tego rzędu. Jestem już na końcu tego rządka. Jeszcze mi się kordonek nie skończył, także pomyślałam sobie, jak przerabiałam ten rząd, że po prostu jak on mi się będzie kończyć, to Wam pokażę, jak ja sobie te kordonki połączę. W każdym razie musimy wykończyć ten rząd. Ja sobie tylko zaznaczę, słuchajcie, bo potem się, żebym nie pomyliła numeracji. I ten rządek wykańczamy tak jak poprzedni, czyli, a ja światełka nie załączyłam, czyli robimy 2 oczka łańcuszka i słupek w 3. oczko łańcuszka, który zastępował nam pierwszy słupek. I przechodzimy do rzędu 42 i ponownie rozpoczynamy od 3 oczek łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek, a następnie 5 oczek łańcuszka rozdzielających. I tutaj nadal robimy nasze słupki, czyli przechodzimy na kolejny łuk i wbijamy się w środkowe oczko i robimy słupek. 5 oczek łańcuszka i wbijamy się w kolejny łańcuszek na środkowym oczku i też słupek. I teraz 5 oczek łańcuszka. I tutaj, kochani, będzie drobna zmiana. Pomijamy 2 słupki. Pierwsze 2 pomijamy, wbijamy się w trzecim. I tutaj przerabiamy słupek. I tutaj musimy zrobić jeszcze tych słupków, praktycznie przez te wszystkie, pozostawiając 2 ostatnie nieprzerobione. Czyli jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, jeszcze 6 słupków. Sprawdzę ze schematem. 3, 4, 5, 6, tak, wszystko pasuje. 7 słupków tu ma być. 1 mamy, czyli jeszcze 6. I teraz znowu 5 oczek łańcuszka i słupek w środkowe oczko łańcuszka. 5 oczek łańcuszka i słupek w środkowe oczko. I powtarzamy to przez cały ten motyw tutaj, tak jak było do tej pory. I tutaj znowu 5 oczek łańcuszka, 2 słupki pomijamy, w trzecim się wbijamy i tutaj w sumie musimy zrobić 7 tych słupków. Mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i 7. I widzicie, znowu tutaj 2 zostały nieprzerobione. No i to jest, kochani, motyw tego okrążenia. Powtarzamy to do końca tego rzędu.
Ponownie jestem na końcu tego rzędu. Jeszcze mi się kordonek, kochani, nie skończył. Wykańczamy ten rząd. Właśnie tak patrzę, bo jego troszeczkę trzeba inaczej. 4 oczka łańcuszka i no to jest półsłupek tutaj, tak. Półsłupkiem trzeba wykończyć, czyli zahaczamy się o 3 oczko łańcuszka. I robimy półsłupek. O, w taki sposób. Troszeczkę dziwne to było to wykończenie, no ale tak sobie tutaj autor wzoru tego zażyczył. I przechodzimy teraz do rzędu 43 i rozpoczynamy go od 3 oczek łańcuszka, które będą zastępowały pierwszy słupek, a następnie 5 oczek łańcuszka. I tutaj zaraz na kolejnym łuku, w tym środkowym oczku łańcuszka, czyli w trzecim, robimy słupek. Przez kolejne 2 łuki też tutaj będziemy dalej po jednym słupku robić, ale najpierw 5 oczek łańcuszka i słupek w środkowe oczko. Pięć oczek łańcuszka i słupek ponownie w środkowe oczko. I teraz tutaj znowu będzie zmiana, bo mieliśmy 7 słupków, a teraz zrobimy tylko 3. Ale najpierw 5 oczek łańcuszka i pomijamy pierwsze 2 słupki, wbijamy się w trzecim i robimy słupek. I teraz w kolejnych 2 słupkach po jednym słupku. I teraz 5 oczek łańcuszka. Pomijamy oczywiście te 2 słupki i wbijamy się na łuku w trzecie oczko łańcuszka i robimy słupek. To musimy teraz powtórzyć jeszcze 2 razy. 3, 4, 5 i znowu środkowe oczko. Pięć oczek łańcuszka i jeszcze raz środkowe oczko. I teraz właśnie po tym słupku będzie zmiana, że na kolejnym łuku musimy wykonać 3-4 słupki, ale najpierw 5 oczek łańcuszka, 2, 3, 4, 5, nawinięcie. I teraz tutaj w kolejnym łańcuszku, tu mieliśmy ten słupek, to tutaj pod tym łańcuszkiem robimy 4 słupki. I teraz znowu 5 oczek łańcuszka, 4, 5, nawinięcie i na kolejnym łańcuszku w środkowym oczku robimy słupek. 5 oczek łańcuszka i ponownie na środkowym oczku robimy słupek. 5 oczek łańcuszka i na środkowym oczku robimy słupek. I jesteśmy w miejscu, gdzie mamy 7 słupków i znowu 2 pozostawiamy nieprzerobione, 2 ostatnie pozostawiamy nieprzerobione, a tutaj robimy 3 słupki. 5 oczek łańcuszka i pomijam te 2 słupki i wbijam się w trzecim i robię słupek i jeszcze 2 słupki. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia.
czyli tutaj, gdzie mamy ananaska, to tutaj u góry robimy 3 słupki i tutaj nastąpiła zmiana, że zamiast jednego słupka na środku tego motywu mamy 4 słupki, czyli przed tymi 4, zobaczcie, są 3 i za tymi 4 też są 3. Także trzeba teraz zwrócić uwagę, aby tutaj na środeczku to wykonać. Ja patrzę na tą moją niteczkę. No jeszcze troszeczkę jest, że może 2-3 motywy przerobię i wtedy Wam pokażę łączenie. Już teraz myślę, że w tym rzędzie się ten kordonek skończy. Także szydełkujemy dalej. Jestem właśnie w miejscu, gdzie kończy mi się kordonek. Został mi taki kawałeczek. I ponieważ wyszło to na tym miejscu, gdzie mamy przerobić 3 słupki, to ja zdecydowałam, że nie będę łączyć obu kordonków ze sobą, tylko tutaj zakończę, czyli zrobiłam oczko ścisłe zamykające i teraz nowym kordonkiem się po prostu tutaj doczepię. Dzięki temu będę miała pewność, że mi się tutaj nic nie rozplącze, że żadne supełki się nie rozplątają potem. Zrobiłam sobie pętelkę początkową i wbijam się w kolejny słupek. Przeciągnę sobie teraz tą pętelkę. Tu sobie ją jeszcze zaciągnę i robię 3 oczka łańcuszka zamiast słupka. No i ten trzeci słupek tutaj normalnie. I dzięki temu mam de facto płynność zachowaną, a w kolejnym rzędzie, ja już patrzę, co my tutaj mamy, będziemy tutaj, tu są te 3 słupki, a i to nie, tak, tu będzie trzeba zrobić łańcuszek, więc przez te słupki żaden słupek nie będzie przechodzić, więc mi się to rozjedzie. Zatem nie mogę, w tym miejscu nie mogę w ten sposób wykończyć. Jeżeli kordonek by Wam się skończył w miejscu, gdzie są te słupki, to tutaj tak, tutaj idzie w ten sposób zrobić, jak pokazałam, bo tutaj będziemy przerabiać nad tymi słupkami słupki, więc to miejsce by się wtedy połączyło. A z uwagi na to, że nad tym miejscem w kolejnym rzędzie będzie łańcuszek, no to jednak muszę zastosować metodę wiązania. Także muszę oczko ścisłe najpierw rozplątać. Słupek na razie rozplątam. I muszę zrobić po prostu węzełek, a potem te niteczki schować. Czyli robię węzełek, tak jakbym sznurówkę wiązała, ale sobie zrobię na 3 pętelki, żeby właśnie mieć pewność, że tutaj się nic nie rozplącze. No i po prostu jak to mam, to przerabiam z tym dalej. Pomin i tu. Zaraz może mi się uda właśnie tu, o super, na słupku on się zrobił, więc to sobie tutaj potem schowam w te słupeczki. Przeciągnę, ja przyciągam szydełkiem, słuchajcie, ja nie wszywam nigdzie tych nitek, tylko po prostu wbijam się w słupki od tyłu. I przeciągam te nitki w dół, właśnie pod słupkami. I wtedy z tej strony one są pod tymi słupeczkami niewidoczne. No a zatem możemy przerabiać do końca ten rząd 43. Właśnie ja czekam na ten moment, żeby połączyć te kordonki, bo na tym rzędzie na razie zakończymy tą 3. część filmiku, a kolejne rzędy pokażę Wam w 4. Tu w sumie będziemy mieć 59 rzędów, więc 4. część zaczniemy od 44. No i mam nadzieję, że właśnie w 4. części uda nam się już wykończyć ten obrusik. Także zapraszam Was do kolejnej części filmiku. Pozdrawiam Was cieplutko, do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa!